Witam fanów Blendera. Dzisiaj powiem Wam kilka słów o modyfikatorze Skin. Modyfikatorze, który potrafi przypisać nową geometrię do krawędzi i wierzchołka i przy pomocy zbudowanego wcześniej szkieletu w łatwy sposób wymodelujemy dowolną postać humanoidalną. Zainteresowanych tym tematem zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Swój poradnik rozpocznę od podstaw i na początek przypomnę Wam, jak posługiwać się modyfikatorem Skin. Po prostu Cube'a przenoszę do trybu edycji, włączam sobie tryb przezroczystości, wszystkie wierzchołki scalę w jeden w centrum i z tego wierzchołka wyekstruduję kolejny, utworzę krawędź, no i wyekstruduję kolejne wierzchołki, tworząc jakiś, powiedzmy, dowolny, przestrzenny układ. Teraz przypiszę modyfikator Skin. Modyfikator Skin wzdłuż krawędzi i wierzchołków wyprodukował nam nową geometrię. Tutaj otoczony aureolą jest wierzchołek typu rod, który stanowi początek układu łańcucha. Takie wierzchołki możemy powielać, ekstrudować i do aktywnego wierzchołka przypisać funkcję mark rod i tworzyć odrębne łańcuchy. Jakie operacje jeszcze możemy wykonać na wierzchołkach? Po prostu możemy zaznaczyć partię wierzchołków i te wierzchołki poleceniem Ctrl+A skalować, zmieniając kształt ciała, które otacza ten układ przestrzenny. Dodatkowo skalowanie możemy kierunkować względem wybranej osi. Ctrl+A i na przykład X i skalujemy względem osi X. Co więcej, mogę zaznaczyć centralny wierzchołek i przypisać do niego atrybut lozę. Wtedy stworzę płaszczyznę. Teraz mogę zaznaczyć wybrane wierzchołki, przeskalować je i wyekstrudować na przykład palce, skalując geometrię. I układy, które nam powstały, możemy ze sobą łączyć. Na przykład zaznaczając dwa wierzchołki, F dodaję nową krawędź i ustawiam tutaj w tym miejscu początek łańcucha. Teraz widzimy, że w tym miejscu nastąpiło pewne zniekształcenie siatki. A więc GZ pozycjonuję lub skaluję wierzchołek i w ten oto sposób tworzę prawidłowy układ. A więc widzimy, że ta nowa geometria, która roztacza się wzdłuż łańcucha krawędzi i wierzchołków, ulega pewnym naprężeniom i te naprężenia w trakcie swojej pracy powinniśmy niwelować.
To by było tyle odnośnie podstaw działania modyfikatora skin. Teraz na scenę dodam nowy obiekt plane'a. Oczywiście w trybie edycji wszystkie wierzchołki scalę w centrum i rozpocznę modelowanie szkieletu postaci humanoidalnej, a więc Z. Dodam jeden podział. Teraz Shift D. Powielę sobie po prostu dla oszczędności czasu ten odcinek. Shift D tak i zrotuję wszystko w ten sposób, tworząc taką geometrię. Teraz tutaj dodam kolejny wierzchołek F, połączę łańcuch ze sobą, połączę i od razu, jak już jestem w tym miejscu, to troszeczkę ten łańcuch względem osi X troszeczkę powyginam. G, Y. A więc stworzę taki kształt bardziej plastyczny. Mam taki układ. Wszystko jest ze sobą połączone. Teraz dodam modyfikator Mirror, bowiem postać humanoidalna powinna być symetryczna względem osi X. Dodam modyfikator Skin. Modyfikator Skin dodał nam objętości. Przejdę do trybu cieniowania, zaznaczę wszystkie wierzchołki, Ctrl A i wszystko przeskaluję. Tak. Teraz dodam modyfikator subdywizji i ta nowa geometria siatki będzie bardziej wygładzona i będzie zawierała więcej detali. Teraz już mając taki podstawowy układ, mogę wybierać wierzchołki i te wierzchołki skalować. GX. Skaluję i tworzyć układ, wykorzystując sygnalizację naprężeń siatki. Ctrl A, normalnie tu skaluję. Teraz jak już jestem przy kończynach, to wyekstruduję sobie tutaj na szybko stopę. I piętę. Ctrl A, X i skaluję tutaj buta względem osi X, G i tutaj Ctrl A, X. A te dwa wierzchołki przeskaluję jeszcze Ctrl A, Y według osi Y. Piętę też w ogóle przeskaluję, żeby była ciut cieńsza. Dodam teraz tutaj kontrolne wierzchołki i tych wierzchołków będzie 2. Tu będzie łydka. Ctrl. A tutaj część stop. I teraz łydkę Ctrl A, X przez Ctrl A przeskaluję troszeczkę, żeby podkreślić kształt podudzia.
Teraz wypadałoby dodać jakieś punkty kontrolne tutaj. Też niech będą z 2. Skala. I w ten sposób tutaj podkreślę bardziej staw kolanowy. Tak. No i mogę nadać objętości do łód. A spróbować tutaj ten wierzchołek Ctrl+A, X przeskalować względem osi X, tak. OK. Y. No i mam tutaj już, można powiedzieć, dolną część mojej postaci humanoidalnej wymodelowaną. Teraz warto by było zająć się modelowaniem dłoni. Ja sobie to zrobię trochę inaczej. Powielę wierzchołek, Shift D, a więc utworzę nowy łańcuch, wyekstruduję tutaj z niego układ, dodam centralny wierzchołek, powyciągam palce i tutaj będzie kciuk. Tutaj przypiszę początek układu, w ten sposób utworzyłem nowy układ dłoni i tu jeszcze wyekstruduję mały kawałek. Zaznaczam te wierzchołki, Ctrl+A skaluję, rotuję, skala na przykład Y i ekstruduję palce. Ctrl+A. Teraz wszystko sobie to ładnie ustawiam. Tak, jak to wygląda tu, OK. I od razu zaznaczę środkowy wierzchołek i do tego wierzchołka na skrzyżowaniu przypiszę atrybut lozę. I w ten sposób utworzyłem sobie tutaj taką płaszczyznę. Teraz modeluję kciuka. Ctrl+A skaluję, tak żeby to wszystko dopasować i tutaj Ctrl+A skala. Mam prostą dłoń zrobioną. Dodam subdywizję, zaznaczę ten odcinek. Skala X i jeszcze robię jeden podział, wstawiam paliczki. Dłoń jest. Oczywiście mogę tutaj nadać jakiś kształt tej dłoni, jeszcze bardziej taki R, żeby to wszystko nie wyglądało tak płasko, prosto. Ale jednocześnie też patrzę na układ tutaj całości. Dobrze. Teraz zaznaczam te dwa wierzchołki M i wszystko łączę w centrum. W jeden wspólny wierzchołek.
mam początek układu zrobiony. A więc mam całą ciągłość, tak? Teraz skaluję sobie tutaj elementy. Dodam podziały. Tu też. I tu też dodam podział. I teraz tak. G. Na razie może Ctrl Z zostawię ten podział. I teraz tu zaznaczę ten wierzchołek. Ctrl A X. Tu będzie biceps. I tutaj Ctrl A Y. Ctrl A i tutaj dodam w ogóle objętości ramienia, a tutaj tej objętości zdejmę, no i tutaj też. I zaakcentuję w ten sposób układ ręki. Oczywiście, jeżeli to wszystko jest za wielkie, za duże, mogę przeskalować, ściaśnić i spróbować zrotować. R. No i ustawić względem postaci. No te dłonie są masakrycznie wielkie, a więc skaluję w ogóle całą dłoń, zmniejszam, skracam długość przedramienia. No i teraz mam zaznaczone wierzchołki, Ctrl A, no i ustawiam właściwą geometrię, tak żeby nie mieć artefaktów na siatce. Zmienię nieco pozycję kciuka. O, już naprężenie zostało zdjęte. Jeszcze może tutaj wyekstruduję taki element dłoni. Tu ciut przeskaluję. Jak to wszystko wygląda? No ok. Chyba nawet jest nieźle. Zajmę się teraz szyją. Dodam punkt kontrolny. Skala, nawet nie tak bardzo. No i teraz wyekstruduję głowę. Ctrl A. Ctrl podkreślę szyję mojej postaci. Tak, i teraz jeszcze tylko zaznaczę sobie te wierzchołki, Ctrl A, to wszystko przeskaluję, Ctrl X. I też mogę tu wyekstrudować jeszcze, widzicie, wierzchołek, tak. A jak ten centralny wierzchołek zamienię na wierzchołek typu lozę, no to taki detal otrzymam.
Tak. I może jeszcze tu spróbuję wyciągnąć. Ctrl+A skala. No i taką super głowę do postaci, powiedzmy, dodam. X, Ctrl+X, o. Niech będzie. Udało mi się wymodelować taką oto postać. Tak ona się prezentuje. Może jeszcze popracuję nad proporcjami. A więc zaznaczę tutaj ten segment GZ, bo ten tułów jest trochę za długi. No i to wszystko bardziej tak spasuje. No i co? Przyszedł czas, żeby postać Wam zaprezentować. Tak to wszystko sobie przy pomocy prostego narzędzia wystylizowałem. Teraz popatrzmy, jak wszystko będzie wyglądało w rzutach. Przód, bok, przód. I na koniec może małe podsumowanie. Na co musimy zwrócić uwagę, korzystając z modyfikatora Skin? Modyfikator Skin powoduje nam naprężenia do siatki i te naprężenia musimy w swoim projekcie uwzględnić. Możemy dodawać kolejne wierzchołki kontrolne, żeby podkreślać anatomię postaci. Jeżeli dojdziemy do pewnej wprawy z tym narzędziem, modelowanie takich postaci stanie się dużą przyjemnością dla każdego. Tym stwierdzeniem zakończę swój dzisiejszy poradnik. Dziękuję za uwagę.